Siema, tu Dawid, witam na kanale. Dzisiaj kolejny CZ-kowy odcinek. Standardowo na początek, żeby było bezpiecznie. Nie ma nabojów w komorze, magazynka nie ma, nawet zamka nie ma, więc wszystko jest bezpiecznie. No i można pracować. Dzisiaj będzie chodziło o to, aby zamocować taką oto muszkę tunelową. Normalnie ona występuje tutaj z taką podstawą. I wygląda to tak. Mocujemy ją tutaj za pomocą jaskółczego ogonu. No ale można ją też rozłożyć i za pomocą takiego klinka zamocować. I taki sposób chciałbym tutaj zrobić, więc pominę ten element. Element, który chciałbym dzisiaj wykonać, to będzie coś takiego. Tutaj mam takie operacje, które tak to sobie rozpisałem, żeby zrobić. Więc pierwsze zrobić kostkę, później zrobić ten promień pod lufę. Następnie klinek od góry, tutaj wybrać większość materiału, mocowanie pod śruby, zrobić takie faski, żeby lepiej wyglądało, no i na koniec zrobić taki profil na tokarce. Więc będzie ciekawie. Samą muszkę chciałbym tutaj zamocować na końcu lufy za pomocą takiej śrubeczki. Tak jak tutaj się fabryczna muszka trzymała. Fabryczna była taka światłowodowa. Tak więc zaczynam od zrobienia operacji numer 1, czyli zrobienie kosteczki. Prostopadłościan już jest gotowy, wymiary są takie jak chciałem. Kolejnym etapem będzie zrobienie tutaj takiego wewnętrznego promienia. Już jest wszystko przygotowane do dalszej pracy. Ten wewnętrzny promień będę robić wytaczadłem. Wydaje mi się, że już wszystko dobrze jest ustawione za pomocą DRO, także będę się wcinać tutaj, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i nastąpiła zmiana planów. W taki oto sposób robię ten promień wewnętrzny. Może teraz kilka słów komentarza, co tu się stało, co jest zrobione. Jak widać, mam bloczek z promieniem wewnętrznym, czyli za dużo roboty nie jest, ale do tego etapu zajęło mi 6 godzin. Tak, no niestety. Ostatecznie zrobiłem coś takiego. Mam tutaj takie narzędzie, mocowanie. Tu jest taki wałeczek dociskowy, no i generalnie ten wałek tu jest ustawiony w centrum. Rowek sobie zrobiłem na odpowiednią głębokość. No i ten przedłużony kawałek, bo to już jest odcięte, ten przedłużony kawałek był zamocowany tutaj w ten sposób. No i to było zamocowane w mojej tokarce w uchwycie normalnym, bo to jest taki mały uchwyt czteroszczękowy niezależny. Ostatnio dokupiłem. W sumie fajna sprawa, bo zakładanie tego dużego uchwytu do tokarki, no to jest taka, no nie jest to zbyt wygodne na taką chwilkę, a to można sobie wsadzić, wyciągnąć. Tylko sobie szczęki muszę wymienić w swoim dużym uchwycie, więc fajne. Jestem z tego zadowolony. No i dobra, to mi się udało zrobić. I jaka jest historia, czemu to zajęło aż 6 godzin? Na początku myślałem robić to wytaczadłem, tak jak tam pokazywałem na filmiku. No ale niestety, no w sumie to może i by wyszło, ale byłem źle ustawiony i wychodziła mi ten promień taki przekrzywiony w dół, w górę. Jak to nazwać? Po prostu ta ścianka była wyższa na przykład od tej ścianki, więc tak to być nie mogło. Następnie zrobiłem to narzędzie, które tu widać, tylko tak jakoś też mądrze zrobiłem, że ten rowek był przekrzywiony też w bok. Źle miałem wycentrowane DRO na frezarce
I dopiero potem zrobiłem znowu to narzędzie z poprawionym rowkiem, gdzie już teraz jest prosto. No i teraz mi się udało to zrobić. To mocowanie też jest takie dociśnięte jedną łapą. Tutaj no wciśnięte w ten rowek tak całkiem na wcisk. Tu nie ma za wiele luzu, no bo jakby był luz taki, żeby się mogło telepać na lewo, prawo, no to mogło być tam coś stać złego podczas tego toczenia. Oczywiście wszystko toczone było takim dość cienkim wytaczadłem na wysuwie ponad 5 cm, więc wiadomo, trzeba było zbierać materiał bardzo powoli, żeby za dużo nie zabrać, no bo tu by się mogło coś wyrwać, zablokować, zaklinować. No, także nie była to zbyt spokojna robota, troszkę stresująca, no ale na szczęście powolutku się zrobiło. Z tej powierzchni tutaj jestem zadowolony, bardzo ładnie wyszła, jednak na tokarce to zawsze wszystko ładnie wychodzi. Tym wytaczadłem nie było aż tak idealnie. No i co? Teraz tu pasuje i będzie można kontynuować pracę. Tak więc rozpisałem sobie robotę na 7 kroków. To jest drugi etap, drugi krok po 6 godzinach. Tak więc robota z cyklu szybko to zrobię, proste, łatwe, no a wychodzi jak zawsze. No i to tyle komentarza. Tak więc wracam do roboty. Wpust już jest tutaj nacięty. Ma około 2,4 mm szerokości. Muszka pasuje. Niestety tak przedobrzyłem, no i na wcisk nie jest. Jest tutaj minimalny luz. No ale będzie to dokręcone śrubeczką tu od spodu, więc myślę, że ujdzie. No, trzeba było tutaj mniejsze kroczki robić na sam koniec, no ale myślę, że będzie. Tak więc jedziemy dalej. Aktualnie mam coś takiego. Zaczyna się formować coś użytecznego. Tu z grubsza wyciąłem materiał, aby to na tokarce mieć mniej do usunięcia. Tutaj sobie taki zrobiłem zarys, ile ma być miejsca pod muszkę tunelową zostawić. Otwór pod śrubeczkę już jest. Tutaj otwór pod śrubeczkę z takim stożkowym nacięciem też jest. No, wydaje się fajnie wyglądać. Teraz będzie trzeba znowu przejść na tokarkę, no i obrabiać dalej kształt tego mocowania. Udało się, fajnie wygląda, z powierzchni jestem bardzo zadowolony, jednak na fryzarce po frezie widać takie zarysowania, a z tokarki wygląda to pięknie. Zostały jeszcze tutaj dwie rzeczy, zrobić nafrezowanie pod śrubeczkę od spodu oraz ściąć te ścianki, żeby było takie mniej klockowate. Podstawkę udało się skończyć. Ten boczek tu jeszcze przejechałem papierem ściernym, żeby był taki ładniejszy. Pozostałe krawędzie wydają się spoko, tak więc tu już nic nie ruszałem. No i tak to się prezentuje. Mały detalik
a tyle czasu zajął, że szkoda gadać. Teraz pokażę, jak wygląda zakładanie muszki. Tak więc na początek trzeba skręcić tą podstawkę razem z muszką. Tu jest taka specjalna śrubeczka, musiałem jej zmniejszyć średnicę. Tak wstępnie zmontowaną muszkę można już przykręcić do lufy. Tutaj jest fabryczny otwór, w którym normalnie była zamocowana taka muszka światłowodowa. Śrubeczka. Przykręcamy. Na koniec zostało złożenie muszki z 2 połówek. Jedna połówka, druga. No i gotowe. W taki sposób oto mamy całkiem fajnie wyglądającą muszkę w karabinku. Widziałem, że niektórzy mocują takie dość spore kostki, ale to jest no według mnie brzydkie. Taka duża kostka skręcana tutaj na 2 śruby obejma. Tam jeszcze był ten właśnie dovetail na tą oryginalną muszkę. Dość wysokie to wszystko było, a to wyszło takie całkiem fajnie. Minimalnie na wysokość. Tak samo ten celownik diopter też jest dość nisko, tak więc nie trzeba tu teraz kombinować, jakieś podwyższeń nie robić, tylko na upartego można używać fabrycznej baki i wszystko działa tak jak powinno. Udało się uzbroić karabinek w przyrządy celownicze, tak więc mały projekcik zakończony. No i zobaczymy, co tam będzie się dalej dziać w tym temacie. Tak więc pozdrawiam, cześć.